Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego serwera. Tym razem Dell Aperture R740XD. Jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie ma możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje, a dodatkowo podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Jak duży jest? Jest to model 2U przeznaczony do szaferak 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 72 cm. Wymiary konkretne od uszu montażowych do uchwytów zasilaczy wyświetlimy zaraz na ekranie. W zależności od tego, czy ma sloty 2,5 czy 3,5 calowe, waży bez dysków 28 do 33 kg. Podobnie jak zwykłe R740 czy R640, bez problemu mieści się w standardowych, pełnowymiarowych szafach rack. Rzućmy okiem na przód serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, Dell zmieścił z przodu port VGA do monitora, włącznik, dwa zwykłe USB 2.0, mikro USB do iDracka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. Podobnie jak w innych serwerach Della, możemy wyposażyć go w maskownicę odcinającą dostęp do dysków z kluczykiem lub jej bardziej zaawansowaną wersję z ekranikiem, na którym m.in. zobaczymy, czy zmienimy adres IP serwera. R740XD występuje w dwóch wariantach: 12 x 3,5 cala i 24 x 2,5 cala. Zacznijmy od wersji na duże dyski. Mamy 12 slotów, backplane ma wbudowany expander, a więc serwer zawsze pracuje z kontrolerem sprzętowym dysków. Dzięki temu możemy używać dysków SAS i SATA, zarówno SSD, jak i HDD. Dell przewidział zarówno kontroler RAID, jak i HBA, ale o nich szerzej porozmawiamy za chwilkę. Wersja 24 x 2,5 cala jest już znacznie ciekawsza. Występuje w kilku wariantach wspierających albo dyski SAS i SATA, albo NVMe U2, U3, albo ich mieszankę. Mamy backplane w pełni na 24 sloty SAS-SATA. Mamy podobny również na 24 sloty NVMe. Ale mamy też taki dzielony pół na pół, na 12 slotów SAS-SATA z jednej strony serwera i 12 slotów NVMe z drugiej strony. Wszystkie je łączy jedna zasada. Dyski SAS-SATA zawsze zarządzane są przez kontroler sprzętowy RAID lub HBA, a dyski NVMe zawsze podpinane są transparentnie. Dodatkowo Dell do obu wariantów, zarówno 12 x 3,5 cala, jak i 24 x 2,5 cala, przewidział opcjonalną rozbudowę o klatkę wewnętrzną. Taką tackę na dodatkowe 4 dyski 3,5 calowe i dwa warianty klatek montowanych z tyłu, 2 x 3,5 cala i 4 x 2,5 cala. Klatki te można stosować naprzemiennie, niezależnie od wersji dyskowej serwera. Czyli serwer 24-slotowy 2,5 cala możemy wzbogacić o 4 sloty na duże dyski HDD, na przykład z myślą o backupie. Możemy też stworzyć potwora pojemności z myślą o jakimś magazynie danych, na przykład opartym o TrueNASa, konfigurując serwer z aż 18 dyskami 3,5 cala w obudowie 2U. Szerzej dostępne kontrolery omówimy później. Tymczasem w R740XD w zależności od TDP procesora mamy dwa rodzaje wentylatorów i 3 radiatorów. Standardowe wentylatory do konfiguracji poniżej 125 W TDP procesora, używane też wtedy, gdy nie mamy dodatkowych klatek na dyski czy GPU, i High Performance, gdy do serwera mają trafić mocniejsze procesory albo któreś z wymienionych wcześniej rozszerzeń. Wentylatory są hot swapowe, co oznacza, że możemy je wymienić w trakcie pracy serwera. Mamy radiatory niskie standardowe, niskie High Performance i wysokie, różnie stosowane w zależności od TDP procesorów. Radiatory standard są aluminiowe, High Performance mają dodatkowe miedziane wstawki, a wysokie mają wyprowadzoną taką wieżyczkę do lepszego transferu ciepła. A przez to, że jest to serwer 2U, wentylatory mogą mieć większą średnicę, a co za tym idzie, kręcą się wolniej niż chociażby w pokrewnym modelu R640, dzięki temu jest to cichszy serwer. W kwestii procesorów mamy wybór taki sam jak zwykłe R740 czy R640. Socket to sprawdzone LGA 3647, a to oznacza, że mamy wsparcie dla Xeonów Scalable jak Silver, Gold czy Platinum pierwszej i drugiej generacji. Serwer może działać z jednym lub dwoma procesorami, a to oznacza, że może mieć od 4 rdzeni 8 wątków do 56 rdzeni i 112 wątków. Dzięki temu możemy złożyć zarówno bardzo oszczędną konfigurację z myślą o magazynie danych z dużą ilością dysków, ale o niskiej wydajności, ale równie dobrze możemy stworzyć maszynę do wirtualizacji i zdalnych pulpitów na bardzo szybkich dyskach NVMe. Na płycie mamy 24 sloty na pamięci RAM DDR4. Serwer obsługuje zarówno ECC RDIMM, jak i LRDIMM, ale pamiętajmy, by ich ze sobą nie mieszać, albo jedno, albo drugie. Do startu serwer potrzebuje przynajmniej jednej kości RAM per procesor. My jednak uparcie będziemy Was namawiać do używania przynajmniej 2 kości per CPU.
po to, byśmy mogli korzystać z trybu Dual Channel i realnie znacznie podnosić wydajność sprzętu. Maksymalnie możemy zamontować aż 3 TB pamięci RAM, a jeśli chodzi o jej prędkość, to w zależności od procesora serwer działa z kośćmi od 2133 do 3200 MHz, przy czym realne taktowanie zależy od procesora. Czasem wynosi 2400 dla Silverów pierwszej generacji, a czasem 2933 MHz dla Goldów drugiej. Warto też wspomnieć, że przy jednym procesorze spada nam maksymalna ilość pamięci RAM o połowę. Tak jak wspomniałem wcześniej, w serwerze mamy następujące opcje. H330, który potrafi pracować w trybie RAID 1, 5 i 10 lub HBA. HBA330, który jest bliźniaczym kontrolerem, ale z nieco innym firmwarem stricte do ZFS-a. H730 z gigabajtową pamięcią cache i podtrzymaniem bateryjnym. H730P, czyli to samo, ale z 2 GB pamięci cache. I topowy model H740P z szybszym i większym cache'em, bo aż 8 GB. Wszystkie 3 z tej listy wspierają RAIDy 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. Ale kontrolery H730, H730P i H740P, choć teoretycznie wspierają tryb HBA, nie zalecamy ich w praktyce do ZFS-a. Lepsze i stabilniejsze rezultaty daje tańszy H330 czy HBA330. Kontrolery w serwerze występują w wersji mono, montowanej na dedykowanym porcie na płycie głównej, i w wersji PCI, różnie stosowane w zależności od wypełnienia wnętrza serwera, tego czy będziemy mieli długą kartę graficzną, czy będziemy mieli dodatkową klatkę na dyski itd. To, co warto wspomnieć, to fakt, że wszystkie dyski, zarówno te z frontu, środka i tyłu serwera, mogą być zarządzane z jednego kontrolera. A to pozwala nam na robienie dużych puli RAID lub upraszcza budowanie macierzy ZFS. I jeszcze raz wspomnę, dyski NVMe podpinane są jedynie transparentnie. Kontroler sprzętowy, SATA, niezależnie czy to H330 czy H740P, nie ma z nimi nic wspólnego. Na dyskach NVMe możemy robić jedynie software'owego RAIDa lub używać ich w ZFS-ie. Na płycie głównej mamy również miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0, przy czym ten drugi jest nam szczególnie potrzebny, jeśli chcemy korzystać z wszystkich możliwości Windowsa Server 2022 czy 2025. W wersji 740 XD mamy naprawdę dużo opcji, jeśli chodzi o ilości łącznie dostępnych slotów PCI. Serwer, wyposażony w 2 procesory, pozwala na montaż do 3 riserów. W takiej konfiguracji możemy osiągnąć nawet 8 slotów PCI 3.0 różnej długości, z czego maksymalnie 4 z nich mogą być PCI 3.0 razy 16. Występują risery ze slotami razy 8, razy 16, takie wspierające karty pełnej długości, takie wspierające karty połowicznej długości. Są takie z wyjściem na zasilanie kart GPU, akceleratorów AI i takie bez dodatkowego portu. Maksymalnie możemy skonfigurować go tak, by obsłużył 3 karty PCI 300W podwójnej szerokości lub 6 kart 150W pojedynczej szerokości. Ale gdy serwer ma jeden procesor, jesteśmy ograniczeni do maksymalnie 4 slotów razy 8 bez wsparcia dla GPU wymagającego dodatkowego zasilania. Szczerze mówiąc, możliwości konfiguracji jest więcej niż większość użytkowników kiedykolwiek będzie potrzebować. Oczywiście, dokładając klatki na dyski z tyłu serwera, pozbawimy się części slotów PCI, po prostu fizycznie nie starczyłoby nam na nie miejsca. Jeśli chodzi o rozbudowę możliwości serwera za pomocą kart PCI, to mamy prawie nieograniczone opcje. Od kart sieciowych, przez karty FC do łączności z macierzami, po akceleratory AI czy karty graficzne. Do szerszej listy odsyłam na naszą stronę do konfiguratora serwera. Teraz wspomnę tylko o jednej, typowej dla serwerów Della. Karta BOSS to dostępne rozszerzenie pamięci montowane w slocie PCI. Karta mieści 2 dyski SSD M2 SATA i pozwala zrobić na nich software'owy RAID 1. To rozwiązanie jest wykorzystywane często na dysk pod wirtualizator albo system operacyjny, gdy nie chcemy przeznaczać na niego dysków z przodu serwera. Poza portami PCI z riserów mamy jeszcze jeden warty uwagi slot na płycie głównej, tak zwane karty NDC. Nie są one niczym innym niż kartami PCI w form faktorze Della, zrobione tak, by zmieściły się na tej ograniczonej przestrzeni. Możemy tutaj wsadzić kartę sieciową od 4 razy 1 gigabit na RJ, po 4 razy 10 gigabit na SFP+, czy 2 razy 25 gigabit na SFP28, a nawet 2 razy 40 gigabit na QSFP+. Są też karty hybrydowe, które mają pół portów jednego rodzaju i pół portów drugiego. Takie, które mają 2 porty SFP+, i 2 na przykład 1 gigabitowe RJ45. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera. Są takie oparte na chipsetach Intela, na Emulexie, na Mellanoxie czy na Broadcomie. Zaglądając na tył serwera, widzimy sloty na karty PCI,
kartę NDC, w naszym przypadku 4-portowy 10-gigabitowy SFP+, gigabitowy port RJ45 do zdalnego zarządzania iDRAC, 2 porty USB 3.0, 1 port serial i drugą VG do monitora. Widzimy również rączkę ułatwiającą noszenie serwera i diodę pomagającą odnaleźć go w szafie administratorowi. Możemy ją zdalnie włączyć, by w szafie pełnej serwerów łatwiej wykryć ten, który nas interesuje. Świeci się też na pomarańczowo, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Serwer ma 2 zasilacze. Możemy wybrać między 750, 1100, 1600, 2000 i 2400 W dla zwykłego prądu zmiennego lub wybrać wariant 1100 W na prąd stały 48 V. Zasilacze mogą pracować w trybie pełnej redundancji, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna dalej będzie pracować, a wymianę możemy przeprowadzić na gorąco bez wyłączenia serwera. Serwer jest zdalnie zarządzany przez iDRAC'a 9. generacji. Fabrycznie dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center, my jednak dostarczamy serwery przynajmniej z iDRAC'iem wersji Enterprise, tak by zawsze był dostęp do zdalnej konsoli. Szerzej o tym, co w iDRAC'u można ustawić, sprawdzić, skonfigurować, czy nawet jak zresetować, opowiadamy w innych filmach, więc jeśli Cię to interesuje, to zachęcam do zerknięcia na kanał. Serwer kompatybilny jest z 2 rodzajami szyn. Jedne, tak zwane serwisowalne, pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szafy rack. Drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają jedynie na częściowe wysunięcie. Podobnie jak R640 czy R740, model XD jest bardzo uniwersalny, ale wyraźnie pozycjonowany jest jako ten z większymi możliwościami. Najczęściej wybierany jest przez średniej wielkości firmy z myślą o kompleksowym umieszczeniu wielu usług w jednej maszynie. Często widzimy je wykorzystywane jednocześnie jako storage i host do wirtualizacji, na którym pracują maszyny SQL i RDP. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie tutaj w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw dla swoich potrzeb. Lub jeśli nie czujesz się samodzielnie na siłach, by wybrać taką konfigurację, daj nam znać, zadzwoń lub napisz, chętnie pomożemy dobrać odpowiednią. A jeśli interesuje Cię więcej w temacie serwerów, sieci i oprogramowania, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. W przyszłości będziemy pokazywać jeszcze więcej różnego rodzaju sprzętu. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.